BST360, czyli takie smart cęgi. Zapinamy to na akumulator, przeprowadzimy sobie test właśnie tego BST, potem omówię te małe testerki, good battery, bla bla bla, wszystkie parametry, share, drukuj, akumulatory od 30 Ah do 80 tylko. Nie wiem co o tym sądzić. Pokażę Wam tego launcha graficznego. Jeśli chodzi o stosunek do ceny, to według mnie takie coś jest najlepsze. To łatwiej wsadzimy do nie swojego auta, podłączymy do auta sąsiada, pożyczymy to komuś. Powiem Wam, ta wtyczka tu siedzi. Nie mogę go wyjąć. O, polski jest. Ale to ja się języka polskiego w takich rzeczach boję. I tu są skrótami, więc tu trzeba się domyślać. Tutaj chyba nie da się graficznie wyświetlić. Jeszcze historyjka. W 2019 roku w tym samym miejscu strzeliła nam cewka. Cewka numer D, czyli od rozrządu 4. Szybko wymieniłem cewkę, mogliśmy jechać dalej. Od tamtego czasu wożę w aucie 4 zapasowe cewki, oryginalne, stare. Jak macie samochód, obowiązkowo w każdym samochodzie interfejs i aplikacja. Ja tak uważam. Dobra, kończę. Cześć, witajcie. Jak pamiętacie moje testy Launcha, Launch tam oferował dla Was 2 takie małe testerki. Przysłał mi go na testy. Przysłał mi również większy testerek CR3800+. Tutaj są opakowania. Ten jest taki dosyć starszy. On ma złącze jeszcze z tego starszego typu mini USB. Ten już chyba jest na USB-C i on tam ma jakieś aktualizacje. Ale to są takie podstawowe, takie proste testerki. Ja do nich jestem średnio nastawiony, jeśli chodzi o koszt, ale to wszystko potem sobie omówimy. Ale co było właśnie, o co dużo ludzi pytało? BST360, czyli takie no nie wiem, smart cęgi. Zapinamy to na akumulator i albo w testerze, albo można aplikację do telefonu sobie pobrać. Także to jest akurat na plus, że to można jeszcze smartfonem obsłużyć. Wchodzimy w moduły, toolbox, BST360. No i on tutaj nam się łączy i możemy sprawdzić właśnie stan akumulatora, rozruchu i ładowania. Także przeprowadzimy sobie test właśnie tego BST, potem omówię te małe testerki, no i tyle. Jeszcze dla tych, którym się nie chce wszystkiego oglądać, nie napalajcie się na te produkty. Według mnie one wszystkie mają swoje wady i zalety. Ja jestem bardziej na minus, chociaż chcę tu być obiektywny, po prostu powiedzieć, jakie są ich cechy. Według mnie to wymaga jeszcze dopracowania, nie zastąpi to nam takiego typowego testerka, ale pomysł, żeby to się łączyło z testerem i nam drukowało ładny raport dla klienta, dla warsztatów spoko, dla domorosłego mechanika czy tam majsterkowicza, według mnie takie coś jest szybsze. Podłączamy, lecimy i wiemy. Są też inne, nowsze, wiadomo. To jest akurat jakiś tam, ja to kiedyś naprawiałem, to też Wam link do tego podlinkuję. Te testerki, one tak naprawdę w sumie nie robią nic, kosztują trochę dużo. Zamiast nich ja bym wolał taką kostkę na Bluetootha do telefonu, aczkolwiek w warsztacie, jeśli chcecie się szybko podłączyć, jakiś tam błąd odczytać, coś tam skasować, tu jest ten IM w wielu krajach na przeglądzie. Diagnosta musi coś takiego podłączyć, kliknąć IM, jak nie ma błędów, to auto może przejść przegląd. Także to jest może dla takich właśnie diagnostów. No i nie wiem, słuchajcie, zapraszam na film, będzie zaraz podsumowanie, jeszcze właśnie historia, dlaczego warto coś takiego mieć przy sobie. Dobra, jako że jest zimno, nie chcę się iść na dwór, Ja wychodzę na dwory, jak jakaś szlachta. to mam 2 akumulatory. Ten jest dobry, ten nie jest dobry, ten jest słaby. I teraz tak, do słabego mam podłączony ten, mam tutaj od razu odczyt napięcia 10,66V, czyli cela jest padnięta. Tutaj podłączyłem jeszcze nie wiem. Wchodzimy w battery test, łączymy się i teraz właśnie też minus, nie trzeba żadnego kodu, nic podawać, tylko ktokolwiek akurat się połączy, to się włączy. Teraz wyobraźcie sobie warsztat, gdzie mamy 3 stanowiska, 3 takie urządzenia, każdy się łączy nie wiadomo z czym. Tutaj ostrzeżenie, wyłącz silnik, tak, i wybieramy. To zwykła bateria, mamy AGM-y, EFB-ki, żelowe i litówki. Common battery, czyli zwykła, idziemy dalej. I teraz tak, on nie pamięta ostatnio wybranego standardu. No u nas jest europejski EN, czyli za każdym razem trzeba kliknąć tutaj ten EN. Czy tu są jeszcze jakieś inne do wyboru? Nie, to są wszystkie do wyboru, więc za każdym razem trzeba to klikać. Next. Nie pamięta ostatnio wybieranego prądu. Tu są jakieś tam takie szybkie nastawy do kliknięcia, no ale to wiecie, to trochę jest takie denerwujące. Ciężko też tu ustawić, trzeba tu wpisywać, cofać. Także to mi się nie podoba. Jeszcze żeby, już my paletę akumulatorów testujemy. Załóżmy, że to jest z jakichś sklepów, nie wiem, 450 sobie tutaj ustawię. Next. I jedziemy. No i mamy 100%, 12, 84, 73% live. I trzeba to cały czas przewijać. Jakby nie można tego na jednym ekranie wyświetlić. Tu. Na przykład wiecie, na jednym ekranie szybka informacja
jak to wygląda. Zmierzono 385 amperów, zapamiętajmy to sobie. 307,15 milioma, dobra bateria. No to teraz w sumie dla porównania mógłbym i tak, teraz możemy iść dalej, tam start rozruchu, a potem test ładowania, albo zakończyć. Mamy taki właśnie raporcik, good battery, bla bla bla, wszystkie parametry, share, drukuj, no i możemy to wysłać mailem, albo sobie właśnie wydrukować na drukarce. Porównajmy wskazania, podłączę teraz tego, System Battery Tester, wchodzimy, to jest jakiś tam stary English, before charge, regular flooded, on pamięta ostatni wybierany tryb, EN, pamięta ostatni prąd, także jeśli mamy szybko do przelecenia dużo akumulatorów, to jest według mnie to jest fajniejsze, wygodniejsze, mamy od razu wyświetlaczyk, no 380 bardzo podobnie, 780 milioma, już sobie zobaczymy, ten oszacował 715, 385, 380, ten mówi replace. No te podpowiedzi z tych testerów nie są takie, wiecie, zbyt no, lotne, że tak powiem. Dobra, ale teraz, jaki jest problem, gdy podepniemy się do słabej baterii? Już wam to pokazuję. No i na słabej baterii on mówi 1123, wiem, znowu muszę wybrać to. No kliknę sobie 350, bo nie chcę mi się 330 zaznaczać, bo ta bateria miała 300, czy bateria, akumulator. 330 jest 0%, 10,8 V, 0%, zmierzony prąd 0. No i właśnie, gdy akumulator jest słaby, to zmierzony prąd on pokazuje jako 0. Nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest celowe zamierzone działanie, ale dla porównania już wam pokażę, jak ten tester, taki po prostu chiński, malutki, taniutki tester sobie poradzi. Zobaczcie, on nam pamięta. Ustawmy też sobie 350. I tego typu testery nam pokażą 75 amperów, 45 miliohmów, 45, a tutaj 45, 44, także bardzo ładnie, jeśli chodzi o rezystancję, pokazuje, prądu nie pokazuje, według mnie to jest błąd. I jeszcze właśnie opakowanie, bardzo ważne jest opakowanie tego, już po nie idę wam je pokazać. To jest tył opakowania i na opakowaniu widać, że zakres pomiarowy jest 11 do 16 V, czyli 10,5 V bateria jest lipa i akumulatory od 30 Ah do 80 tylko, to jest niskie 80, szczerze jak macie 105, nie wiem czy te parametry będą dobrze zmierzone, czy on to dobrze pokaże, czy źle obliczy te procenty tam state of health, SOH i SOC, czy on to dobrze obliczy, nie mam takich akumulatorów dużych, więc nie mogę tego zmierzyć, ale 30 Ah to jest niby 30, ale on realnie miał 2 Ah, jak jeszcze działał, bo mierzyłem ile ma, także właśnie wtedy się pokazują cuda, prądy 0 amperów. Nie wiem co o tym sądzić. Powiem tak, pomysł na produkt jest dobry, ale według mnie ja bym do tego zrobił coś takiego, żeby dało się ręcznie, plus pamięć, żeby wysyłał ją na przykład na urządzenie, żeby drukować właśnie, wiecie co, raporty, połączenie jakieś tam bluetooth, cokolwiek. Także pomysł dobry, wykonanie, jeszcze to jest według mnie wersja rozwojowa, tak samo ten software też jest taki trochę ciężki w obsłudze, to właśnie, że nie pamięta tych rzeczy, także user experience i user interface średni, ale no rozumiem, że pomysł jest rozwojowy, także jeśli to jest wersja pierwsza tego urządzenia, no to może w przyszłości będzie lepiej. Jakby ktoś chciał sobie zbudować taki właśnie, wiecie, cały system launcha, że przyjeżdża klient i właśnie mu badacie, drukujecie raport do firmy, spoko. Dla Majsterkowicza, nie wiem, tutaj jest wszystko jeszcze napisane na tym urządzeniu, chociaż jeszcze, żeby Bluetooth był zabezpieczony, żeby trzeba było, nie wiem, jakiś numer seryjny urządzenia wpisać, że dopiero wtedy możemy się połączyć. W tej czarnej klemie tu w środku, tu jest właśnie cała elektronika, a tu mamy tylko już pustą smart klemę, że tak powiem, do prądu i napięcia. Tak, czterokońcówkowo. Tak, jeden przewód jest tu, drugi przewód jest tutaj. Na prąd testu płynie na jednej parze szczęk, a na drugiej parze szczęk jest właśnie pomiar napięcia i szacowania tego wyniku pomiaru. Tych funkcji na razie nie sprawdzam, nie wiem czy je sprawdzę, czy szkoda czasu. Raporty, przynajmniej są raporty zapisane w historii, także jeśli robicie to w launchu, macie raporty. W telefonie pewnie tak samo. Aplikacja na telefon moja nie działała w sklepie Play, mój telefon jest niewspierany. Android 12, Samsung S10 Plus. Wysłali mi na maila aplikację, zainstalowałem, działa, ale to aplikacji mi się też nie chce pokazywać, bo to jest to samo, co tutaj, tylko po prostu w pionie. Niczym się to nie różni.
ale jest opcja na telefon, to też jest na plus. No dobra, idziemy teraz do tych małych testerków OBD. 11:37. Nie wiem, ile tu było. Z 450 sobie ustawimy. Bo mam 50 Ah tutaj akumulator na podmiankę, trochę mały, ale lepszy taki niż żaden. 11,98, 0% naładowania, zmierzony 480 amperów. No, czy tu może jakieś 500 amperów może jest, jakieś 550. No i dobra, next, start system. Wyłącz tak, bla bla bla. Klimę wyłączam. Confirm, click confirm. To start engine test. Checking, uruchamiamy. Ciężko zapaliła, bo zimno było. No i to tyle było. Połączyło mi się z radiem. Wywaliło mi tego. No dobra, tyle było rozruchu, tam 3-6 sekundy. 8,07 niskie napięcie, tak, bo jest przeciążony akumulator w tym samochodzie. To 2,5. Daj mu na zimnym, panie. Nie dam mu 2,5, ledwo mu 2000 dam. No i mamy raporcik. Ja to zrobiłem trochę niepoprawnie, ale sobie zobaczymy, jak to wygląda. Na czerwono, że jest low starting 10. Tutaj wszystko 0% naładowania. 11,98. Tu też jest głupie, bo jest zima, więc po prostu napięcie jest takie niskie, bo jest akumulator wymrożony. No dobra. To by było tyle z tego BTS-a. Idziemy testować te małe lanczyki 2. Pierw pokażę wam tego luncha graficznego. No dobra. On ma jakiś test baterii. Nie wiem, czy to widać. Jest baterii. Zaraz zobaczymy, co on nam tutaj powie. Ignition on 14.4, 14.5. No spoko. Tak i tam, wiecie, to jest takie z grubsza. Łączymy się. Cytryn ma chyba kana. Ile błędów? 0 w sterowniku. 3 moduły chyba. Nie wiem dokładnie jak to czytać, jak to rozumieć. Read codes. No i tutaj nam może czytać kody błędów. Raczej nie ma kodów błędów. Tak, nie ma. EM Readiness to właśnie ten test EGR-u, tam wszystko tam na przegląd. Połączył się EGR OK, tam fuel CCM jest OK. To tam na zachodzie stosują. Data Stream, czyli wszystkie do wyboru. I teraz mamy tak, od 1 do 5, 11 tych. Kliknę sobie w dół. Idę na kolejny od 6 do 10, czyli parametry, które tam nam jest w stanie odczytać. Tych parametrów nie jest tutaj za dużo, ale tyle jest. Mogę się cofnąć. Mogę sobie wybrać parametry, które chcę. Załóżmy, że chcę kilka parametrów. Teraz nie pamiętam, jak się wchodziło. Chyba cofajką się przechodziło, tak. Cofajką się przechodzi do tych wybranych parametrów. No i mamy wybrane parametry na jednym ekranie. Chyba można wybrać sobie 5, tak mi się wydaje. Chyba na ekranie będzie 5. Ja wybiorę sobie 6. Cofajką się w to wchodzi. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak. 5 na ekran i na kolejnym ekranie tam kolejne. Także to wszystko jest spoko. Graficznie można sobie wyświetlać. Chyba tylko 4 nawet. A 2. Dobra. 2 maksymalnie i po wejściu mamy. I teraz ten max min to jest to samo co w Top Donie. Ja miałem takiego Top Dona, to przy pukaniu, turbo pukaniu kładu chłodzenia tego silnika w C3 pokazywałem to, co jest na ekranie. Max min tylko z ekranu. Jak nam czas przelatuje, to on ten max min tylko z ekranu, nie historycznie. Czyli jak tutaj było 24, nagrzejemy się do 90 stopni, to w minimalnym nie będzie 24, tylko będzie z ekranu brana najmniejsza wartość. To trzeba mieć na uwadze. Także to może być trochę mylące. Ja się tam kiedyś właśnie na to naciąłem. Freeze frame.
Nie ma żadnych freeze frame'ów, czyli jeśli nasz sterownik na przykład mówi, że przy prędkości 50 na godzinę i obrotach tam nie wiem 300 000 obrotów na minutę wywaliło nam kod błędu. O2 sensor test, no to jest diesel, więc nie mamy. EVAP system $8, nie wiem. Onboard monitoring, EEGR monitor bank. O, tutaj jakieś tam informacje, to są takie uniwersalne informacje, to są szybkie testery do szybkiej diagnozy. To jest plus właśnie nad takimi kosteczkami. Jeśli chodzi o stosunek do ceny, to według mnie takie coś jest najlepsze. Taką kostkę da się nawet za 10-15 zł kupić tańszą, te droższe są za 100 i do tego aplikacja na przykład płatna za 2 dychy albo darmowa i to ma, te aplikacje z tą kostką mają więcej niż to, tylko to łatwiej wsadzimy do nie swojego auta, podłączymy do auta sąsiada, pożyczymy to komuś, kto będzie mógł tam sobie, wiecie, odczytać te błędy. Ale stosunek jakości do ceny według mnie jest tutaj no średni, ale płacimy za, wiadomo, fizyczny produkt, wyświetlacz, więc to musi kosztować, nie? Co tu jeszcze? Vehicle information, bla bla bla, no i tyle. Także tak to wygląda. To jest wersja graficzna tego właśnie testera 3800+. I teraz tak naprawdę zobaczymy sobie to samo, tylko na tym małym testerku. Powiem wam, ta wtyczka tu siedzi. Nie mogę go wyjąć. Muszę sobie teraz poradzić 2 rękami chyba. Dobra, już jest podpięty ten maluszek. I powiem wam, 0 stopni jest, ja tu siedzę chwilę, a już jest sztywny kabel. Także coś takiego wyjąć ze schowka. Może być ciężko odczytać te błędy. Czekajcie, jak tutaj, żeby to było widać, ok. Mamy diagnostyka, DTC Lookup, to jest wyszukiwarka błędów. Tamten też ma coś takiego, że wpisujemy błąd i na przykład nam mówi o co chodzi z tym błędem. W dół zmieniamy numer błędu i on nam tłumaczy, co to tam jest ten błąd, nie? Ja wpisałem jakieś po prostu głupie wartości błędów. Tool setup, co to jest? Język. Raczej zawsze będzie tylko i wyłącznie polski jest, ale to ja się języka polskiego w takich rzeczach boję. Jednostki metryczne imperialne to spoko, że można sobie ustawić, pewnie w tamtym też tak jest. No to co, lecimy, diagnostyka. Ten jest o tyle lepszy, bo jest mały, więc do schowka łatwiej go będzie schować niż tamtego klocka takiego dużego. Ja wam obok siebie porównam, no to jest różnica naprawdę, jest duża różnica. Tego w rękę nie mogę wziąć, a ten się, patrzcie, tak w rączce mieści ładnie. Dobra, to samo co tamten pokazał. Ok. Przejdziemy sobie od razu do data stream. Data czy data? Data. Nie wiem. I am speaking English 50-50. Date to jest dzień. Data to chyba są dane. No tu mamy też 1 do 4, tu tylko 4 na ekran nam się wyświetlają. Także to tam jest 5 na ekran, to trzeba wziąć pod uwagę. I tu są skrótami. FRP. Fuel Rail Pressure. Więc tu trzeba się domyślać, o co chodzi. Więc to może być utrudnienie, więc to jest bardziej dla ludzi, którzy wiedzą, co robią, wiedzą, jak używać takich rzeczy. Dla nowicjuszy widzicie IAT, to właśnie nie wiem, czy to jest ambient temperature albo zasysane powietrze. No i właśnie i to jest problem w tych małych testerkach. Bla bla bla. Tu nie ma graficznych chyba. Czekajcie. Tak, tutaj chyba nie da się graficznie wyświetlić. Także to jest może być minus. No więc właśnie dlatego jestem nieprzekonany do tego typu właśnie małych testerków tych urządzeń, nie? Więc według mnie trochę nie warto, jak już to ten graficzny, jeśli ktoś chce bez telefonu móc sobie tam coś poczytać, porobić. Także ja im powiedziałem, że ja powiem to, co ja myślę, dali mi na to zgodę, żebym obiektywnie wyraził swoją opinię, więc wyrażam wam swoją opinię. Zawsze współpraca moja taka ma być, że ja albo mówię to jak jest, albo nie ma jakiegoś tam, nie wiem, wpływania na to, co powiem, więc te testery, powiem wam, aby się nie napalał. Według mnie o wiele lepsze takie coś. V-Gate, oni też V-Gate'a sprzedają, także można na Bluetootha, na Wi-Fi. To jest mój prywatny, który dostałem od kolegi w zamian za naprawę jego auta.
Także bardzo dziękuję, Stachu, cieszę się. No a ten tester to jest, jeśli chodzi jakość do ceny, to jest petarda. Pod tym się podpisuję osobiście obydwiema rękami. Za tamtą cenę jeszcze w ogóle na evencie to był super deal. No także takie to podsumowanie tych małych produktów launcha. Ten też jakoś ciężko wychodził, także tym jeszcze wyrwiemy sobie gniazdo OBD. Także powiem wam, o, tak średnio bym powiedział, tak średnio. A, jeszcze historyjka. Kilka dni temu jechaliśmy Toledo akurat. Toledo jest w benzynie do babci. No i Kaśka mówi, że nagle ona prowadziła. Mówi, że nagle auto nie jedzie, mocy nie czuje i czuć wypadanie zapłonu. Więc jeżdżę na stację benzynową. W 2019 roku w tym samym miejscu strzeliła nam cewka. Od tamtego czasu wożę w aucie 4 zapasowe cewki, oryginalne, stare. No zjeżdżamy właśnie na stację benzynową. Podpiąłem sobie coś takiego, nawet taki tańszy, za 15 zł, czy tam 12 w ogóle kiedyś kupiłem. No i powiedziało mi cewka numer D, czyli od rozrządu 4. Wrzucę wam screena tutaj tego błędu. Szybko wymieniłem cewkę, mogliśmy jechać dalej. Także dzięki czemuś takiemu małemu to też łatwo w aucie zmieścić, bo tak, w cytrynie nie ma dużo miejsca. Więc takie coś to po prostu tutaj leży i mamy zawsze, jesteśmy bezpieczni. Aplikacja, telefonik, odczytujemy szybko kod błędu, możemy coś szybko na trasie naprawić i jechać dalej. Także gdyby nie coś takiego małego, no i oczywiście to, że miałem cewki zapasowe już nauczone doświadczeniem, no bo kiedyś trzeba było mnie holować, to akurat było lato, także to nie było takiego, wiecie, bólu, ale teraz zimą, gdybyśmy musieli stać na wyłączonym silniku, czekać, aż ktoś nas zaholuje, no to byłoby niefajnie. Także według mnie coś takiego małego to jest właśnie najsłuszniejsza droga, jeśli chodzi o to, chyba że ktoś właśnie chce tam mieć takie, wiecie, coś pod ręką fizycznego, żeby bez telefonu się obejść, no to ewentualnie ten większy, graficzny według mnie jest lepszy, ale za te pieniądze, jeśli chodzi o stosunek cena do jakości, to tych małych testerków za 15 nic nie pobije, za 2 dychy kupujecie aplikację i jazda. Albo żebym szedł właśnie w takie profesjonalniejsze, ale tego też nigdy nie mam zawsze przy aucie. Także jak macie samochód, obowiązkowo w każdym samochodzie interfejs i aplikacja. Ja tak uważam. Dobra, kończę. Dobra, podsumowując. Ja się skontaktowałem z firmą, powiedziałem co uważam. Powiedzieli, żebym i tak opublikował filmik. Także plus dla nich za to, że jakby nie chcą nic tam ukrywać, jakby wzięli sobie moją krytykę do serca, powiedzieli, że dziękują za feedback, za support i że postarają się w przyszłości wziąć to pod uwagę, że te urządzenia są kierowane do specyficznej grupy odbiorców, no i jak mówię, nie mówię, że nie, mogą znaleźć swoje zastosowanie. Jakbyście bardzo chcieli cokolwiek z tych rzeczy sobie kupić, linki będą poniżej filmu, w opisie i będzie event od poniedziałku, czyli to jest bodajże 11 grudnia, przez tydzień do piątku, 11-15 grudnia, jakoś tam ma być coś taniej na AliExpressie, jakiś event świąteczny, nie wiem, także możecie zobaczyć sobie ceny tych urządzeń. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Napiszcie wasze przemyślenia w komentarzach. Ja nie wiem, że to są złe produkty, ale czy warto? Trzeba sobie odpowiedzieć, samemu się zastanowić. Na przykład rozmawiałem z inspektorem Elektronem, mówił, że te cęgi mogą mu się przydać do jakby dokumentowania historycznych tam zmian, pomiarów akumulatorów. Tak, jest to prawda, w aplikacji w telefonie też te właśnie wszystkie pomiary w historii się zapisują, także może być to dla kogoś wygodne, ale akumulatory muszą właśnie być z tego zakresu, muszą mieć parametry, nie mogą być stare, zniszczone, a wiemy jak to właśnie różnie bywa. Także tyle miałem dzisiaj do powiedzenia na temat tych produktów. Like dla producenta za to, że przysłali i nie boją się pokazać właśnie tego, co uważam jak jest. Tutaj poprzednio testowany CRP 919, dalej uważam, że jest ok, dużo z was go kupiło, jesteście zadowoleni, pisaliście w komentarze pod głównym filmem. Kilka osób było średnio zadowolonych, to też możecie sobie poszukać w komentarzach pod filmem właśnie z testem tego. 2 osoby poprzednio zgarnęły właśnie takiego małego luncha. No i tyle. Wydaje mi się, że wszystko, co mogłem powiedzieć, powiedziałem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.